Metal Hellsinger. Gra wydana 15 września 2022 przez producenta The Outsiders. Grę można kupić na Steam za 123,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 11 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta gra inspirowana Doomem z metalowymi wokalistami wyszła dobrze? Czy ilość broni i ich rodzaj jest satysfakcjonujący? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, o której wiem od lat, ale dopiero w tym roku postanowiłem się za nią wziąć i ukończyć. Zachęciło mnie dodatkowo to, że w trakcie utworów śpiewają wokaliści metalowi z różnych zespołów. Opowiedzmy sobie najpierw jednak, o czym jest ta gra. Metal Hellsinger to gra, w której wcielamy się w niewiadomą, która łaknie zemsty za odebranie jej głosu przez czerwoną sędzinę, która włada piekłem i zsyła na nas kolejne hordy wrogów, a tych jest naprawdę sporo i ich rodzajów również jest całkiem duża ilość. Do dyspozycji do walki mamy kilka broni i choć nie jest ich dużo, to i tak są dla mnie satysfakcjonujące. Podstawowymi dwoma broniami jest miecz oraz czaszka strzelająca kulami. Prócz tego to jest chociażby strzelba, ostrza do rzucania, podwójne pistolety i tym podobne. W trakcie walki ważne jest też, aby atakować zgodnie z rytmem, gdyż wszystkie piosenki tutaj są zsynchronizowane z systemem damage'a, który dzięki strzelaniu czy atakowaniu zgodnie z rytmem powoduje, że zadajemy o wiele większe obrażenia. Także w tej grze bezmyślne strzelanie, ile fabryka dała, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Fabułę odkrywamy przechodząc z etapu na etap, czy też z mapy na mapę. Nie ma tu otwartego świata, który możemy swobodnie zwiedzać, a zamknięte lokacje, które po kolei przechodzimy. Jednakże na samych mapach również mamy różne znajdźki czy ukryte pomieszczenia, w których możemy znaleźć różne rzeczy. Na każdej mapie znajdziemy sporą ilość przeciwników, która będzie chciała za wszelką cenę nas zabić i typów wrogów mamy różnych, jak podstawowe demony, które atakują nas po prostu łapami, umięśnionych gości, którzy do nas strzelają, czy wielkie bestie, które spróbują nas pokroić na milion kawałków. A tego jest o wiele więcej. I przyznam, że poziom w tej grze jest naprawdę bezwzględny, bo łatwo tu zginąć, a przynajmniej ja łatwo umierałem. Trzeba zwracać uwagę na każdego przeciwnika, na każdy pocisk, który leci w naszą stronę, bo ataki zabierają nam naprawdę sporo życia i musimy mieć się na baczności, bo w pierdol tu można dostać bardzo łatwo. Ale my nie jesteśmy wobec tego obojętni. Bo prócz różnych broni to też mamy umiejętności z nimi związane, jak chociażby otaczająca nas chmara ostrzy, które przecinają wrogów, gdy tylko spróbują do nas podejść, czy klon, który nie tylko przyciąga do siebie wrogów, ale i strzela i zadaje obrażenia. Więc umiejętności również są tu ciekawe, ale i użyteczne. W trakcie walki, jak mówiłem, towarzyszy nam muzyka, która jest wybijana w określonym rytmie i jeśli się do niego dopasujemy, to nasze obrażenia wzrosną. Jeśli chodzi o samą muzykę, to warto zaznaczyć, że wplecione są tu prawdziwe zespoły lub członkowie zespołów metalowych, jak chociażby wokalista zespołu Dark Tranquillity, wokalistka Arch Enemy, czy sam wokalista System of a Down, więc mamy tu naprawdę niezłą grupkę muzyków, którzy sporo od siebie dali i to słychać, bo muzyka w tej grze to czyste złoto. Zwłaszcza muzyka ostatecznego bossa, czyli No Tomorrow. Coś cudownego. Jeśli chodzi o fabułę, to historia jest całkiem niezła i mi się spodobała. Na początku byłem sceptycznie nastawiony, ale potem w miarę intryg i różnych przeciwności, którymi obrzucała nas główna przeciwniczka, sprawiały, że jeszcze bardziej chciałem skopać jej dupsko. Dodatkowo scenki przerwnikowe zostały wykonane w sposób rysunkowy czy komiksowy, co mi się niezmiernie podobało, bo lubię taki zamysł. Całość gry mi się spodobała i liczyłem na to, że dostanę coś a la Doom, bo mam ogromny głód na tego typu gameplay i w sumie dostałem to. Jest rzeź, jest chaos, ciekawe bronie, ciekawa postać i dobre metalowe riffy. No ale są rzeczy, na które muszę ponarzekać, bo nie byłbym sobą. Na początku to same bronie.
No jest ich mało, przez co miałem niedosyt jeśli chodzi o różnorodność i też kwestia tego, że nie możemy ich mieć wszystkich naraz jak w takim Doomie, a dzięki temu w klasyku był chaos, a tutaj jest to ograniczone, jednakże taki widocznie jest styl tej gry i jest to dla mnie w porządku, choć mam niedosyt liczby broni. Są jeszcze jakieś w DLC, ale ja się na nie nie skusiłem. 2. To kwestia błędów, bo zdarzały mi się jak niedoczytanie tekstur. W jednym miejscu zszedłem po schodach, patrzę i nie ma tekstur ścian i podłogi. Była pusta przestrzeń, jakbym chodził po niewidzialnej podłodze. Sprawdziłem to potem dla pewności na innym gameplayu i powinna tam normalnie być, a nie, że jest to taki etap. 3. Krótki gameplay. Zdaję sobie sprawę, że Doom z 2016 czy Eternal też jakieś długie nie są, ale w ich przypadku też na to narzekałem, bo według How Long to Beat to żeby skompletować wszystko wystarczy 7-8 godzin, a żeby przejść samą fabułę to 4 godziny, co jest mało według mnie. 4. Mała różnorodność bossów. Każdy wygląda tak samo i różnią się jedynie umiejętnościami, przez co jest to dla mnie dość leniwe. Mimo wszystko miewałem problem z tymi mendami, bo każdy w czymś innym się specjalizował i próbował mi wpierdolić na swój własny sposób. Mimo pewnych dla mnie niedogodności to gra mi się spodobała i bawiłem się przy niej dobrze, bo dostałem to, czego oczekiwałem. Chaosu i krwi. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Gra miała swoje mankamenty, ale nie crashowała się, FPS-y były stabilne, a problemy jak z teksturami zdarzały się, choć nie jakoś często. Pewne rzeczy do poprawki zatem. Audio. Muzyka to jebane złoto i nie mam nic więcej tutaj do dodania, bo nie ma słów, które by wyraziły jak przyjemnie mi się tutaj zabijało wrogów w rytm tej cudnej muzyki, którą stworzyli specjalnie do tej gry. Gameplay. Grało mi się dobrze, bo dostałem to, czego oczekiwałem, czyli krwi, chaosu, sporej ilości strzelania, demonów i ciekawej postaci, także gameplay jest dobry. Grafika. Naprawdę mi się grafika podobała, była mroczna, kolory były blade i otoczenie różnorakie, bo raz jesteśmy w jakiejś świątyni, raz chyba w zniszczonym mieście, czy zimowym terenie, więc jest dobrze. Podsumowując, Metal Hellsinger to gra, która wciągnęła mnie o dziwo o wiele bardziej niż przewidywałem. Mamy ciekawy zarys fabularny, gdzie musimy odzyskać nasz głos, a po drodze stanie nam na drodze cała horda demonów, którzy za wszelką cenę będą próbowali nas zabić. My za to trzymając miecz, czaszkę albo inną broń szerzymy rozpierdol i zabijemy każdego, kto stanie nam na drodze. Bardzo wam polecam tę grę, bo naprawdę można się przy niej dobrze bawić, a jedynie należy pamiętać, że nie jest ona za długa, ale kto wie, być może kiedyś wyjdzie kolejna część historii o niewiadomej. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!